Testujemy dla Was ciągnik Deutz-Fahr 5120G. Jest to ciągnik, który niedawno opuścił salony i ustąpił miejsca swoim następcom, ponieważ jak wiadomo w Deutz-Fahrze jeden następca nie zawsze jest tym, który zastępuje schodzący ciągnik. Tak się stało chociażby w przypadku tej serii. Jest to model jeden z ciekawszych, ponieważ w stosunku do swoich współbraci z serii ma wzmocniony most przedni do 3 ton, ma wzmocniony podnośnik ponad 5 ton udźwigu, ma też bardzo fajny silnik o mocy 110 lub 116 koni, w zależności od tego, jaką normą będziemy się posługiwać. Jest to ciągnik dosyć nowoczesny, ponieważ ma już AdBlue. W tej wersji, ponieważ jest to kolejny ciągnik na silniku Farmotion, pojawiło się AdBlue, ponieważ ciągnik zaczął spełniać normę Stage 4. Ciągnik mógł mieć fabryczne przygotowanie pod ładowacz. Tutaj mamy akurat Intertecha, czyli przygotowanie było niefabryczne. Natomiast często na rynku wtórnym możemy spotkać ciągniki zarówno z ładowaczami fabrycznymi, jak i ładowaczami firm zewnętrznych. Co więcej, ciągnik mógł być bardzo bogato wyposażony, począwszy od różnych wariantów skrzyni biegów z biegami pełzającymi 60×60, czy tak jak tutaj z biegami 20×20. Były też wersje 16×16, ale bardzo niepopularne, przynajmniej w naszym kraju. Testowany egzemplarz ma 2 półbiegi, ale w opcji można było mieć też 3 półbiegi. Podobnie jeżeli chodzi o wyjścia hydrauliczne. Standard, tak jak tu, to są 3 wyjścia. Można było mieć dodatkowe wyjście z przepływem 25 litrów. Standardowe wyjścia mają maksymalnie 60 litrów, aczkolwiek były dostępne także rozdzielacze high flow. Była dostępna pompa 90 litrów lub pompa Eco 60 litrów na minutę. Standardem jest 50 litrów i jest to wydatek dostępny na hydraulikę, ponieważ skręt jest obsługiwany z dodatkowej pompy. Nowością w kabinach tej serii były hydrauliczne silent bloki, na których kabina jest zawieszona. Przetrwało to rozwiązanie w małych Deutz-Fahrach po dzień dzisiejszy. Natomiast jeżeli chodzi o resztę ciekawych rzeczy w kabinie, po pierwsze, sterowanie hydrauliką z kołnierzami, które pozwalało zablokować dźwignię danej funkcji w pozycji stałego wydatku, a także oczywiście w pozycji pływającej. Podnośnik z EHR-em, gaz sterowany przy pomocy potencjometra, który bardzo poprawia jakość pracy, sprzęgło pod przyciskiem Comfort Clutch, czy włączenie wałka o 4 prędkościach za pomocą przycisku. Jeżeli chodzi o tablicę przyrządów, to jest ona częściowo elektroniczna, jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ale jeszcze taki prosty, który pokazuje nam dane z ciągnika, prędkość, a także jeżeli włączymy wałek, pozostałe funkcje. Mamy obrotomierz klasyczny wskazówkowy oraz wskaźnik paliwa i temperatury ciągnika. Pozostałe kontrolki, standardowe kontrolki, które się zapalają, kiedy jest potrzeba. A teraz pora się przejechać. A więc pora chwilę popracować naszym Deutz-Fahrem. Maszyna jest oczywiście używana. Nie jest to jej pierwsza robota. Nie jest to jej na pewno pierwszy pokos. Jak dla tego ciągnika, kosiarka, z którą go zestawiliśmy, nie jest zupełnie żadnym problemem. Maszyna radzi sobie świetnie. Trudno też oczekiwać, żeby było inaczej. Jak wrażenia z pracy? Po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy, jest to ciągnik już bardzo nowoczesny, a zatem tutaj operator jest zwolniony z wielu czynności. Można sobie operować w zasadzie jednym palcem, zmieniając jedynie ustawienie ręcznego gazu. Jeżeli chodzi o komfort akustyczny, no to kabina tego ciągnika praktycznie tłumi większość dźwięków, jakie dobiegają nas z tej kosiarki, do tego stopnia, że można po przesiadce zapomnieć o włączeniu wałka WOM. Tak, zdarzyło się to nam. Nie będziemy się bali, żeby to przyznać. Jeżeli chodzi o komfort związany z zawieszeniem,
to tak jak wspominaliśmy, hydrauliczne zawieszenie, choć jest dosyć proste, robi robotę. Ciągnikiem naprawdę dobrze się jedzie po łące, na której znajduje się trochę wertepów oraz poprzeczne nierówności. Ciągnik mamy z ładowaczem, co w przypadku pracy z kosiarką nie ułatwia widoczności, ale jeżeli chodzi o całkowitą widoczność z tej kabiny, to również jest ona bardzo dobra. To już te czasy, kiedy Deutz-Fahr bardzo mocno ingerował w to, aby jego projekty były stworzone po prostu pod użytkowników. Nie ma tutaj już rzeczy, która by była dziełem przypadku. Jeżeli chodzi o pracę silnika, to przy zadanych obrotach silnik trzyma to, co chcemy od niego uzyskać i nie ma czegoś takiego, jak być może kiedyś dało się odczuć, że falowała moc, zwłaszcza kiedy mieliśmy zmienne obciążenia. Tutaj wszystko przebiega płynnie. Jeżeli chodzi o sterowanie, ciągnik jak na swój gabaryt jest bardzo zwrotny. A więc ruszamy w kolejny pokos. Jeżeli chodzi o obsługę ciągnika, w zasadzie podczas takiej pracy jak koszenie, ciągnik obsługujemy jedną ręką, oczywiście drugą trzymamy na kierownicy, nie mamy systemu prowadzenia. Gaz ręczny, bardzo wygodna konsolka, dodatkowo z przyciskami od sterowaniem podnośnikiem. Tuż przed nim przycisk do załączania i wyłączania wałka WOM. WOM ma tutaj w standardzie 4 prędkości programowalne. Jeżeli chodzi o hydraulikę, tymi 3 dźwigniami sterujemy wyjściami. Mają one takie przesuwki, co jak będzie widać, pozwala na blokowanie tej dźwigni w konkretnej pozycji stałego wydatku. Na przykład albo tak jak my teraz mamy w pozycji pływającej, aby kosiarka nam pięknie płynęła po łące. Jeżeli chodzi o podnośnik, no to standardowo dla EHR-a mamy pokrętło od regulacji czułości, prędkości opuszczania, prędkości podnoszenia. Do tych dźwigni trzeba się przyzwyczaić, trzeba przeboleć to, że chodzą z takim charakterystycznym kliknięciem, tudzież z takim zahaczeniem. Niektórym może to nie odpowiadać, jednak nie jest to coś, do czego nie dałoby się przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, czyli na przykład rewers, ten chodzi absolutnie wspaniale, nie można mieć tutaj żadnych zastrzeżeń i tak jak mówiłem, podnosimy i teraz możemy sobie podnieść, pamiętając o tym, żeby trzymać przesuwkę. Cofamy. Opuszczamy i to jest wszystko, co musimy zrobić. Oczywiście pamiętając o tym, żeby ustawić odpowiednią prędkość oraz wcześniej dobrze wypoziomować kosiarkę. I znowu zawrotka, czyli podnosimy kosiarkę. Tak samo będzie to działało na każdej funkcji. To nie jest tak, że ta funkcja jedna jest tutaj jakaś priorytetowa, wyjątkowa. To działa na każdej funkcji. To, co jeszcze jest dobre w tym ciągniku, to to, że nie jest to aż tak nowy ciągnik, żeby cały czas na nas piszczał, warczał i pouczał. Jeżeli chcemy po prostu wyjechać w pole i zrobić swoją robotę, ten ciągnik, o ile będziemy go operowali, będziemy nim operowali w sposób należyty, to znaczy nie próbowali jednocześnie wbić 2 biegów lub jechać na załączonym hamulcu postojowym, kompletnie nie będzie nas prześladował typowymi elektronicznymi ostrzeżeniami. Naturalnie, jeżeli zechcemy sobie popracować na przykład z ładowaczem czołowym, jest to ładowacz dołączany niefabrycznie, no to nie mamy trochę tutaj gdzie oprzeć ręki, tak? Można by zainwestować w dodatkowy podłokietnik i wymienić ten klasyczny, ponieważ jest to zwykły podłokietnik, na taki łamany, regulowany. Wówczas praca nie będzie sprawiała problemów, ponieważ te wszystkie przyciski tutaj, one są ustawione w taki sposób,
żeby nie nacisnąć ich w sposób przypadkowy. Przypadkowo można włączyć półbieg, zwłaszcza jeżeli jesteście trochę tęższej postury, to będziecie w stałym kontakcie z dźwignią biegów, natomiast nie jest to jakieś niewygodne. Jest tu całkiem dużo miejsca, zarówno w całej kabinie, jak i tu w okolicy nóg. My mamy akurat model bez szyberdachu, dlatego jest tutaj troszeczkę ciemniej. Natomiast jest klimatyzacja, jest radio, pakiet oświetlenia halogenowego, co niektórym może przypaść do gustu, zwłaszcza jeżeli nie do końca ufają LEDom, które choć mają być długowieczne i niezawodne, bardzo często takie nie są. Ciągnik pracował z kosiarką Pottinger Eurocat 275, czterobębnową z kondycjonerem. Jeżeli chodzi o tył ciągnika Deutz-Fahr 5120G, mamy, tak jak wspominałem, w standardzie 3 wyjścia hydrauliczne, zrobione już w taki sposób, jaki można to zobaczyć w dzisiejszych ciągnikach, a więc mamy zbiorniczek ociekowy, mamy zaślepki automatyczne na sprężynach. Wyjścia są oczywiście poprowadzone tak, żeby się dogodnie i wygodnie wpinało przewody. Mamy także pneumatykę dołożoną akurat do tego ciągnika. Mamy sterowanie podnośnikiem z błotników, mamy sterowanie wałkiem z błotników. Mamy oczywiście dodatkowe zaczepy. Jeżeli chodzi o nasze wrażenia, to Deutz-Fahr sprawia bardzo dobre wrażenie. Jest to ciągnik, który jest przede wszystkim przewidywalny, komfortowy. Jeżeli chodzi o minusy dla nas, no to przede wszystkim to, że w roboczych butach trzeba się trochę przyzwyczaić do pracy sprzęgła. To sprzęgło ma bardzo duży skok, jednak to jest immanentna cecha wszystkich praktycznie ciągników. Jeżeli chodzi o pracę hydrauliki, o której wspominaliśmy, to po przyzwyczajeniu się to jest raczej plus, ponieważ można sobie blokować wyjścia tam, gdzie nam potrzeba. Kabina jest przestronna, jednak jeżeli należycie do osób o tęższej budowie ciała, no to będziecie w stałym kontakcie z lewarkiem skrzyni biegów. Natomiast co sądzi o tym ciągniku jego właściciel, dowiecie się za chwilę. Zdecydowaliśmy się na zakup ciągnika Deutz-Fahr 5120G, ponieważ cena była atrakcyjna na tle konkurencji. Ciągnik w 2021 roku z ładowaczem czołowym na szerokim ogumieniu z pneumatyką kosztował w granicach około 290-300 tysięcy. Ciągnik pracuje w gospodarstwie, który ma charakter produkcji mieszany. Głównie zajmujemy się uprawą zbóż, ziemniaka oraz chowem zwierząt. Jest to trzoda oraz byczki. Więc ciągnik pracuje na gospodarstwie, które ma powierzchnię 25 hektarów. Wykonuje główne prace ciężkie polowe oraz również prace pomocnicze. Jest to dosyć, uważam, przemyślana konstrukcja, dobry ciągnik. Dużym atutem jest dobra widoczność. Jest to kabina czterosłupkowa. Jest dosyć wygodne wsiadanie do ciągnika, no ponieważ jest to ciągnik główny, więc jak wiadomo dosyć często trzeba z niego wyskoczyć, coś podczepić, przeczepić, więc jak najbardziej na plus. Pod tym względem jest to, uważam, że dobry traktor. Ciągnik jest stabilny, bo ma dosyć szeroki rozstaw oraz ma opony 440 z przodu, a z tyłu 540, więc występuje w najlepszej konfiguracji opon, najszersze ma opony założone, więc tak naprawdę tutaj nie mam zastrzeżeń. Na pewno też jest dobrze wyciszony. Małe zastrzeżenia do precyzji czasami obsługi skrzyni biegów. Jeśli chodzi o takie czynności serwisowe, to małym minusem jest moim zdaniem umiejscowienie korka wlewu oleju do przekładni hydrauliki. Jest umiejscowiony w takim miejscu, gdzie dostęp jest dosyć utrudniony i trzeba sobie dobrać odpowiedni przewód i zastosować jakiś tak zwany lejek, gdzie można byłoby swobodnie wykonać tą czynność serwisową, aczkolwiek wykonuje się ją powiedzmy raz na 1000 godzin, więc no, można sobie z tym jakoś poradzić.
Z minusów może ta skrzynia biegów. Przy niektórych prędkościach ten półbieg dosyć agresywnie jest zmieniany, ale po prostu jest to taka konstrukcja tej przekładni i trzeba się z tym pogodzić. Ciągnik wyposażony jest w system stop and go. Na początku tak dosyć sceptycznie podchodziłem do tej funkcji, ale po jakimś czasie podczas prac z ładowaczem zacząłem korzystać i jak najbardziej jest to dosyć przydatna funkcja, która poprawia komfort pracy i wpływa na wydajność, szybkość wykonywania różnych prac. Po włączeniu funkcji wciskamy pedał hamulca i system nam zatrzymuje ciągnik, czyli rozłącza skrzynię biegów. Po puszczeniu pedału hamulca ciągnik nam dalej ruszy, więc zachowuje się troszkę jak ładowarka z przekładnią hydrostatyczną. Dużym plusem tego ciągnika jest przyzwoite spalanie, jak na ciągnik tej mocy. W pracach, począwszy od uprawy, po zwożenie belek, pracę w prasie, ciągnik średnio na godzinę zużywa w granicach 7-8 litrów paliwa. W takich lekkich pracach porządkowych, transportowych, na przykład paszy, jest to spalanie rzędu 5, maksymalnie 6 litrów, więc to jest duży plus tej maszyny. Skrzynia biegów jest dobrze zestopniowana i ciągnik ma skrzynię Eco, więc uzyskujemy prędkość 40 km na godzinę przy niepełnych obrotach silnika, więc również to przekłada się na spalanie. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, to tutaj niestety od zakończenia produkcji tego ciągnika minęło stosunkowo niewiele lat, ponieważ ten model był produkowany mniej więcej od roku 2017 do roku 2021, a więc tak jak wspomnieliśmy, jest to model, który niedawno ustąpił swojemu następcy. To też na rynku wtórnym nie ma zbyt wielu opcji. W czasie nagrywania tego materiału sprawdziliśmy i niestety na rynku było zaledwie kilka sztuk. Cena najtańszych egzemplarzy zaczynała się mniej więcej od 130–140 tysięcy złotych. Natomiast cena najwyższych, najlepiej wyposażonych i najmłodszych ciągników, no to było ponad 200 tysięcy. Takim złotym środkiem może być w tej chwili kwota około 160–170 tysięcy. Oczywiście należy zwrócić uwagę, czy ciągnik ma na przykład 12 tysięcy motogodzin przebiegu, 22 tysiące motogodzin przebiegu.